Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak tutaj otworzyć drzwi w samochodzie osobowym bez kluczyka. W moim przypadku na przykładzie tutaj Citroena Berlingo w wersji HDI 2.0 minivan. Oczywiście są różne sytuacje w życiu. Czasem jest tak, że zostawiamy sobie kluczyk wewnątrz samochodu, no i zapominamy o tym i samochód nam się z automatu zamknie przy centralnym zamku. Ale są na to sposoby, jak widzicie, ja tutaj sobie rozkminiłem drucik dość elastyczny. Tworzę sobie tutaj oczko, widzicie, oczko najlepiej w takim druciku, żeby było dość tutaj, no praktycznie niezwijane, nie ściągane, z tego względu, że jak założymy drucik, to nam się zwyczajnie ta patelka zwinie z powrotem. Także lepiej było, jeśli byście po prostu zrobili to na stałe, to oczko, żeby Wam się zwyczajnie nie zachodziło z powrotem. No i jeśli macie jakieś plastikowe narzędzia, fajnie by było podważyć, żeby sobie ten drucik wpuścić. W moim przypadku, jeśli chodzi o ten plastik, te plastikowe narzędzia trochę się przydały, ale myślę, że bezproblemowo w tym samochodzie by drucik przeszedł i bez nich. W Waszym przypadku może być to znacznie utrudnione, z tego względu, że pewnie mogą być uszczelki znacznie nowsze, niezużyte. Wiadomo, że to głównie chodzi o uszczelki i też uważajcie na nie, żeby je nie uszkodzić, no bo później w zimę będzie Wam zimno, a w lato zwyczajnie będzie dużo kurzu wpadywało do środka, do wnętrza samochodu. No i wiadomo, z czym się wiąże tutaj zmniejszony komfort w czasie jazdy, gdy jeździcie na zakurzonych terenach. No i spójrzcie, ja tutaj już sobie przełożyłem drucik. Z tego co widzę, chyba się udało. No, w moim przypadku tutaj nie obcinałem filmu, mniej więcej trwało to około 5-6 minut i zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. W niektórych samochodach, na przykład w moim Fiacie Punto drugiej generacji, jest tutaj, jeśli chodzi o tą wajchę tutaj, którą będziemy celować, jest plastikowa, twardy plastik, więc w tym przypadku najlepiej byłaby pętelka zrobiona z takiego sznureczka. W tym przypadku akurat idealnie nadał się drucik, dlatego za chwilę zobaczycie, bo jest to, widzę z materiału gumy, więc idealnie się to wpięło i przytrzymało. Zobaczycie sobie za chwilę, jak to będzie wyglądało, jak się ta sztuka udała. Specjalnie sobie to rozkminiłem kamerę wewnątrz samochodu, żebyście widzieli dokładnie, bo z zewnątrz praktycznie tutaj nic nie widać. Ale jeśli chodzi o drut, tutaj lepiej kierować. Widzicie, że ja mogę sobie tutaj obracać, mogę tą pętelkę sobie nakładać jak chcę, a jeśli chodzi o sznurek, to jest znacznie utrudnione i tak samo wkładanie tego sznurka też szybko Wam zwęży tą pętelkę. A w druciku jest znacznie lepiej pod tym względem, więc na pewno jeśli chodzi o drucik, jeśli nie macie wprawy w takich zadaniach, to zrobicie to dużo szybciej niżeli właśnie sznurkiem. Pamiętam, jak miałem taki przypadek w Fiacie Punto drugiej generacji, no i właśnie nie znałem tego pomysłu i przez to właśnie szybko, awaryjnie musiałem ten samochód mieć i stukłem przednią szybę niepotrzebnie. Jak widzicie, rozwiązanie jest naprawdę mega proste, skuteczne, no i praktycznie szybkie, nie? Za chwilę zobaczycie, jak to sobie ogarnąłem. Tutaj za pierwszym razem mi się nie udało i za chwilę zobaczycie, jaka pętelka będzie najbardziej skuteczna w takim przypadku. Tak wspomniałem wcześniej na początku, pamiętajcie o tym, by jeśli będziecie wkładać ten drucik do środka, to jak najbardziej jest to możliwe odchylać plastikowymi narzędziami po to właśnie, żeby nie uszkodzić uszczelek. Żeby zwyczajnie ich nie wymieniać, bo uszczelki też kosztują tam od kilkaset złotych w zależności od wersji samochodu i od rocznika, to naprawdę, więc nie chcielibyśmy chyba nic przy okazji uszkadzać.
No i zobaczcie, teraz chyba już chwyciłem. Pociągamy sobie drucik na samą górę. No i teraz mi się puściło. Ale zobaczcie pętelkę. Pętelka zmieniła swoje kształty. Już nie jest okrągła. Nie jest okrągła, zrobiła się bardziej prostokątna. I właśnie teraz w takim przypadku, w takim kształcie jest najlepiej. Zobaczcie, jak teraz mi pójdzie. Tylko w tym przypadku musiałem pociągnąć, samo nie wyszło do góry, musiałem podtrzymać klamkę. Spójrzcie. No i super, jak widzicie, w bardzo prosty sposób, praktyczny i nieinwazyjny. I to wszystko, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.